Kiedy widzę mojego syna, który kopie piłkę na boisku gdzieś pod domem, oczami wyobraźni widzę go w najlepszych klubach, w najlepszych ligach świata. Wielu ojców tak ma. Ale żeby taki 6-latek stał się kimś, o kim można powiedzieć, że jest profesjonalnym piłkarzem, trzeba poświęcić piłce swoje życie. Za przykład posłuży mi mój brat Kuba. Zaczyna się od wygłupów na boisku z rodziną i przyjaciółmi. Na tym filmie sprzed 8 lat widać mojego ojca, który jeszcze nie wiedział, co go czeka. Nie wiedział. Następnie pierwszy klub niedaleko domu i treningi 2 razy w tygodniu. Talent i pasja się rozwija, a jak za tym idzie wiara ojca we własne dziecko, to wystarczy iskra, żeby podjąć decyzję, która zakrawa o szaleństwo. Taką iskrą było otwarcie w Polsce szkółki FCB Escola Varsovia. Z kilkuset chłopców chętnych do gry w tym klubie, po testach i rekrutacji Kuba zasila ich szeregi. Z miesiąca na miesiąc widać postęp, a wysoki poziom szkolenia potwierdza sens wożenia 10-latka na treningi 2 razy w tygodniu 80 km od domu. W wieku 12 lat najlepsi zawodnicy ze wszystkich 4 placówek FCB Escola Varsovia wchodzi w skład drużyny Escola Varsovia. Treningi są już 3 razy w tygodniu, a każdy taki trening to około 5-godzinna wycieczka dla Kuby i jego rodziny. A nie zapominajmy, że w weekendy dochodzi do tego jeszcze wyjazd na mecze ligowe. To właśnie tym autem moi rodzice z Kubą, jeżdżąc tylko na treningi przez ostatnie 5 lat, zrobili 130 000 kilometrów. Kubuś! Jesteśmy na miejscu! Cześć! Poczciwa, stara bestia. Po kilku świetnych sezonach coś się wydarzyło. W pewnym momencie wszyscy wyskoczyli w górę ze wzrostem i wagą, a Kuba nie. Przez to coraz rzadziej występował w lidze. Czasami jechaliśmy wiele kilometrów, żeby zobaczyć go, jak wychodzi na ostatnie minuty meczu, albo nie widzieliśmy go wcale. Aby utrzymać się w rytmie meczowym, zapada decyzja o wypożyczeniu Kuby do klubu położonego niedaleko rodzinnego domu. Udaje mu się nawet z drużyną osiągnąć jeden z największych sukcesów tego klubu. Pisali o tym w regionalnej gazecie, a nawet zaprosiły ich władze miasta, by wręczyć im nagrody oraz medale. Kuba niemal każdą wolną chwilę poświęcał na samotne treningi pod domem. To boisko pod domem było kiedyś kartofliskiem. Teraz w tym miejscu Kuba szlifuje swoje zagrania, które z powodzeniem wykorzystuje w trakcie meczu. Ta bramka, zrobiona własnoręcznie przez ojca i jego kolegę z rur wodociągowych, służy Kubie do tej pory. To ta konstrukcja, de facto zrobiona ze starej huśtawki, przez wiele lat służyła jako główny element ćwiczeń Kuby podczas samotnych treningów na działce pod domem u rodziców. Dlaczego ta ścianka to ulubiony przyrząd treningowy Kuby? Sam może ćwiczyć precyzję podań, przyjęć i strzałów. Po 6 miesiącach ciężka praca zaowocowała powrotem z wypożyczenia. W wieku 16 lat skończyła się mordęga z dojazdami na treningi. Kuba przeprowadził się do Warszawy i zamieszkał w internacie niedaleko swojego klubu. Ale w tym momencie miał już treningi z drużyną 7 razy w tygodniu. A po konsultacjach z fizjoterapeutą dodatkowy plan spersonalizowanych ćwiczeń, który miał wzmocnić jego organizm. Kuba coraz pewniej czuje się na boisku, nie odstaje pod względem fizycznym od pozostałych zawodników, imponuje konsekwencją, walką i precyzją. Ale Kuba nie jest wyjątkiem w swojej drużynie. Cały zespół to ludzie zdeterminowani, waleczni i oddani swojej pasji. Niezależnie od pogody i pory dnia, gotowi wypełnić plan treningowy i założenia taktyczne podczas meczu. Wiosną 2018 roku wygrywają pewnie swoją ligę i po meczach barażowych z mistrzami i 2 innych lig awansują do Centralnej Ligi Juniorów, stając się jedną z 16 najlepszych drużyn tego rocznika w Polsce. Mówię to za siebie i za trenera Krzysztofa, że ten zespół na zawsze zostaje w sercu do końca życia. Morał z tego jest banalny, ale nadal aktualny. Ciężką pracą i konsekwentnym dążeniem do celów można zdziałać bardzo wiele. Przed Tobą, Kuba, i całą Twoją drużyną jeszcze dużo wyzwań. Przez te wszystkie lata daliście mi wiele pięknych emocji. Nieraz stałem na trybunach z zaciśniętym gardłem i cieszyłem oczy Waszą postawą i grą, która zasługuje na oklaski. Jesteście niesamowici, a Waszego zaangażowania i determinacji mogą Wam pozazdrościć wszyscy.
Dziękuję wam za to. A ty, Kuba, mój braciszku, już jesteś dla mnie najlepszym piłkarzem na świecie.